Julia Wyszyńska. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Aktorka godnych podziwu możliwości i wysokich reżyserskich oczekiwań. Odważna, wrażliwa. Niezawodnie ujmuje publiczność i krytyków. Mieszka w Warszawie. Jej kreacje można oglądać na deskach Teatru Powszechnego. Od lat w polskim kinie i na ekranie polskiej telewizji. Wciąż zapowiada więcej. Natalia Mleczak. Artystka widzialna, scenografka, kostiumografka. Aranżuje, stylizuje, projektuje barwne scenografie reklamowe i fotograficzne we współpracy z najlepszymi magazynami i twórcami. Scenerie filmowe i teatralne, gdzie aktorom trudno jest się rozstać po pracy z kostiumem postaci. Autorka kreacji scenograficznych do teledysków w Polsce i za granicą. Współtworzyła z takimi artystami jak Brodka, Kasia Nosowska czy Lomboj. Najczęściej można ją spotkać w Warszawie czy Berlinie lub innej europejskiej stolicy. Zawsze w żywiołowym procesie oglądania, kształtowania i zabarwiania przestrzeni. To, że istnieje taki zawód jak aktor, dowiedziałam się dopiero w gimnazjum, kiedy czy w liceum nawet, że koleżanka mi powiedziała, że zdaje do szkoły teatralnej i dopiero to było dla mnie jakimś totalnym olśnieniem, że coś tak absurdalnego jak przebieranie się i udawanie kogoś innego można studiować, że nie trzeba siedzieć w ławkach i uczyć się różnych nudziarstw, tylko można robić to, co się lubi. Pierwszy raz chyba do teatru poszłam w gimnazjum i przeraziło mnie to, że po pierwsze bardzo mi się tam podobało. Cała atmosfera tego wydarzenia niesamowite zrobiła na mnie wrażenie, ale przerażało mnie to, że ci ludzie na scenie mówią strasznie długie kwestie, długie monologi i że muszą się tego nauczyć i że ja przecież nie umiem się uczyć. Doskonale czuję się w przedstawieniach szkolnych, w przedstawieniach na zbiórkach harcerskich. No to dlaczego nie mogłabym się dostać do szkoły? Przecież lubię to, chcę to robić. No to co to za problem? Potrzeba i chęć robienia tego była zbyt silna, więc po prostu w tajemnicy na przyszły rok już nikomu się nie przyznałam do tego, że jadę znowu na egzaminy wstępne. I chyba dobrze zrobiłam, bo przynajmniej nikt mi nie suszył głowy, że się nie nadaje do tego i że co to jest za absurdalny pomysł. A ja okazało się, że jestem całkiem w tym niezła. Jestem kaczką. Myślę o tym, że na drugi dzień nie będę w stanie ruszać głową, bo po prostu to jest tak męczące i tak spina szyję. To nie jest łatwe, to też no nie ma co ukrywać, nie ma nic wspólnego z kaczką od środka. To tylko ty widzisz, że to jest kaczka. Ja w środku widzę jakieś szpary.
Pod hasłem scenografia, jak gdyby w zależności od zadań, które są przydzielone, kryje się mnóstwo różnych rzeczy, ale generalnie jestem scenografem. Większość absolwentów uczelni artystycznych ma jakieś swoje ideały na samym początku, później je zbija jak gdyby z rzeczywistością. I wydawało mi się, że jak gdyby ten świat komercyjny czy świat jak gdyby artystyczny, że to jest jak gdyby bardzo jakieś na dwóch, nie wiem, jakby to powiedzieć, na dwóch różnych biegunach, ale summa summarum chyba jednak nie. To jest bardzo płynne już w tym momencie. Bo wiele rzeczy jak gdyby ze świata komercyjnego zawłaszczyła sobie ze świata artystycznego i na odwrót. I w sumie ja jestem zwolennikiem raczej myślenia, że nie ma tej bariery. Zwłaszcza w kontekście ludzi, którzy po prostu kreują coś. I że dla mnie odmienną rzeczą jest po prostu medium, a nie tak naprawdę światy. Moje osobiste preferencje to są moje osobiste i oczywiście jest w tym jakaś forma minimalizmu i dosyć, jak gdyby kolor jest narzędną i prostota pewnej formy, jakaś asceza. Ale wydaje mi się, że w przypadku profesji, którą wykonuję, to raczej elastyczność i umiejętność tworzenia różnych światów tak naprawdę jest cenna. Że to nie jest tylko, że mój własny, który jest mi najbliższy lub taki, który po prostu uwielbiam, ale umiejętność poruszania się po bardzo różnych. I w sumie to się trochę zgadza chyba z cechą mojego charakteru, że mnie bardzo zawsze dużo różnych rzeczy i różnych estetyk interesowało. W Krakowie rzeczywiście, no na przykład, żeby się wzruszyć, to trzeba długo patrzeć w reflektor i nie mrugać oczami. W pracy okazuje się, że wystarczy po prostu słuchać skutecznie, uważnie partnera, który coś gra, więc możesz się od tego odbić, możesz zareagować na te emocje, które ci proponuje. To jest trochę jak taka gra w siatkówkę. W zależności od tego, jak partner ci zagra, tak ty odpowiadasz. Bo jak jesteś przygotowana tylko i wyłącznie na swoje reakcje i one są sztucznie pompowane, no to w jakimś sensie widz się orientuje, że jest dysonans pomiędzy dwoma partnerami. Czasem masz partnera na scenie, który jest w kompletnie innej kondycji i twoja odpowiedź jakaś bardzo emocjonalna będzie naddatkiem. No i chyba najważniejsze jest to, żeby być obecnym, być czujnym, korzystać sobie z tekstu, z tych słów, które tam są. I też korzystać z jakiejś takiej energii, która się pojawia ze strony publiczności. No na pewno jest to dużą przyjemnością, ale też przyjemnością, którą chyba człowiek się musi nauczyć odbierać. Bo nie ukrywam, że często jest tak, że trudno mi zrozumieć pewien zachwyt, a w sumie powinnam to przyjąć tak 100%, no bo to jest tylko potwierdzenie tego, że to jest super.
co jest najprzyjemniejszego, kiedy widzisz siebie na dużym ekranie. Jeżeli widzisz, że sama siebie zaskakujesz. Ten jeden dzień, gdzie naprawdę musisz dać z siebie wszystko, żeby jakąś scenę, emocje zagrać, bo nigdy więcej się to nie powtórzy. W polskim filmie, w polskim serialu, no to nie masz takiej szansy. Nie masz kostiumowych za bardzo filmów. Jak są kostiumowe, no to one są ewentualnie, nie wiem, wojenne. No to jedyna frywolność, że tak powiem. Także jeżeli chodzi o teatr, to na pewno dużo bardziej interesująca jest przygoda z kostiumem na pewno w teatrze i tam no, można poszaleć.